Siema, tu Wahacz. Wymierający gatunek samochodów reprezentuje Hyundai Elantra i przyznam, wcale mi się to wymieranie nie podoba. Zapraszam na test tego samochodu w wersji po liftingu, który trochę zmienił, ale fundamenty pozostawił. Przez fundamenty rozumiem chociażby bryłę nadwozia, bo w przypadku Elantry mamy do czynienia z tradycyjnym sedanem, który wraz z odświeżeniem zyskał wyraźnie przeprojektowany przód, wyglądający teraz swoją drogą moim zdaniem zauważalnie lepiej, bo wcześniej też było ostro i kanciasto, ale obecnie designerzy jakby uporządkowali tą część nadwozia i efekt końcowy jest bardziej spójny. W innych fragmentach tego nadwozia zmiany są już kosmetyczne, bo z tyłu mamy trochę inny kształt zderzaka, czyli nic wielkiego, ale bryła tego auta nie wymagała moim zdaniem jakichś dużych ingerencji, bo wciąż pomimo już 4 lat obecności rynkowej, Elantra jest dynamicznie i ciekawie zaprojektowanym samochodem, który specjalnie się nie zestarzał. No i też muszę przyznać, że model ten wygląda z zewnątrz na droższy niż jest w rzeczywistości, bo testowany Hyundai wraz z liftingiem oczywiście podrożał, ale wciąż mówimy o modelu z cennikiem w okolicach 110-140 tysięcy złotych, a teraz na promocji ceny są niższe o kilkanaście tysięcy. Ja do jazdy dostałem egzemplarz z górnego przedziału ceny w najbogatszej wersji wyposażeniowej Executive. Wprowadza ona w kwestii stylistycznej 17-calowe felgi aluminiowe i trochę więcej chromowanych akcentów, ale ten drugi dodatek spotkać można też w środkowym Smart. Lakier metalik kosztuje 2600 zł. We wnętrzu zmiany nie zaszły, tutaj mamy mniej kanciastości, ale trudno jest mi się do tego przyczepić, bo bardziej opływowe linie wyglądają wciąż elegancko i wcale się nie zestarzały. W dalszym ciągu nie podoba mi się za to wszędobylska szarość, jakieś urozmaicenie kolorystyczne by się tutaj przydało. I mówię to o desce rozdzielczej, bo w testówce znalazł się pakiet Luxury za 8500 zł, wprowadzający elektrykę i wentylację foteli, a także ich skórzane wykończenie i beżowa barwa źle się według mnie komponuje z szarością. Fotele same w sobie są jednak udane, dosyć miękkie, odpowiednio wyprofilowane i naprawdę wygodne. Jeszcze dopowiem, że ten element nie robi nic użytkowego. Na innych rynkach jest wersja N Elantry i jest w tym miejscu wybór sportowych parametrów. U nas N-ki nie ma, więc jest taka całkiem ładna, przyznam, zaślepka. Co istotne, przy okazji liftingu Hyundai nie majstrował przy sposobie obsługi i skutkuje to tym, że chociażby panel klimatyzacji ma w pełni fizyczną formę, bardzo wygodną. Klasyczne Hyundaiowe rozmieszczenie przycisków jest też na kierownicy, z prawej strony steruje się komputerem na zegarach, mamy też aktywny tempomat, z lewej strony obsługuje się system audio, telefon oraz przycisk programowalny. Nie mam do tego rozmieszczenia żadnych zastrzeżeń. Na chwilę wypada się jeszcze zatrzymać przy przycisku programowalnym, ponieważ jedną z jego funkcji jest wyzwalanie menu asystentów bezpieczeństwa, gdzie można wyłączyć asystenta prędkości, żeby nie pikał przy każdym wykryciu nowej prędkości na znaku albo przy przekroczeniu tej wykrytej prędkości, która nie zawsze jest właściwa. W ten sposób można to zrobić najszybciej. Wciąż niestety trzeba to robić po każdym włączeniu silnika, ale dzięki temu przyciskowi jest ta operacja mniej uciążliwa. Zegary w Elantrze są w pełni elektroniczne, ale gdyby miały fizyczne tarcze, to właściwie funkcjonalnie nic by się nie zmieniło, ponieważ mamy tutaj tylko możliwość modyfikowania, co będzie na środku, komputery podróżne, informacje z nawigacji, ale bez mapy, ciśnienie w oponach i asystenci bezpieczeństwa. To tyle, co można tutaj znaleźć, czyli dosyć ubogo, ale wciąż najważniejsze wszystkie informacje są obecne. Modyfikacji poddawać można za to wygląd tarcz. Mamy 3 takie bardziej klasyczne wzory oraz jeden bardziej bajerancki, no ale na funkcjonalność nie ma to żadnego wpływu. Zegary za to zyskały możliwość wyświetlania obrazu z lusterek bocznych po odpaleniu kierunkowskazu, jeśli ktoś zamówi opcjonalne kamery 360 stopni wprowadzone przez lifting. Jest to, przyznam, bardzo pomocne, bo praktycznie eliminuje martwą strefę i przy zmianie pasa wystarczy rzucić okiem na zegary, aby wiedzieć, czy można bezpiecznie wykonać manewr, czy nie. System inforozrywki również pozostał tutaj po staremu i tutaj akurat mogę powiedzieć szkoda, ponieważ Hyundai już w swoich najnowszych modelach stosuje ulepszone oprogramowanie, które nie wprowadza jakiegoś trzęsienia ziemi, ale jednak jest poprawione względem tego właściwie pod każdym względem, no ale to też się broni wciąż, chociażby dzięki temu, że mamy możliwość dzielenia ekranu pomiędzy różne funkcjonalności. To jest bardzo wygodne. Też menu główne oparte jest o personalizowalne kafelki. Interfejs generalnie jest logicznie zaprojektowany i nie ma tutaj żadnych problemów, aby
posługiwać się czy to tymi najważniejszymi funkcjonalnościami, systemem audio-nawigacją, czy też coś sobie dostroić tutaj w menu, które jest pogrupowane na logiczne kategorie. Te nadrzędne pozostają z lewej strony, więc jest ok. Szybkość działania też jest ok, chociaż jakaś powalająca, przyznam, nie jest. Pewne zwłoki występują, ale osobiście mi to nie przeszkadzało. Przeszkadzać może za to niektórym brak możliwości połączenia Android Auto i Apple CarPlay bezprzewodowo. Można to zrobić za pomocą USB-A z przodu, po sąsiedzku mamy też USB-C oraz 12V, jest także indukcyjna mata. Kolejne dwa USB, tym razem już oba w standardzie C, są z tyłu. System dostępu bezkluczykowego obsługuje Pilot, trochę niepotrzebnie duży moim zdaniem, ale za to lekki i obły, więc nie jest źle, z przyciskami zgrabnie wkomponowanymi w logo Hyundai'a. Klasyczna koncepcja bryły nadwozia i sposobu obsługi to pierwszy wyróżnik Elantry, a drugim jest zastosowany układ napędowy, bo w tym modelu dostajemy tylko jeden silnik, wolnossącą benzynę 1.6 MPI o mocy 123 koni mechanicznych. Nie ma tutaj żadnej formy elektryfikacji, nie ma nawet systemu start-stop, więc jak na 2024 rok jest to kombinacja, której trudno jest szukać u zdecydowanej większości konkurencji. Benzyna ta może zostać zestawiona albo z 6-biegowym manualem domyślnie, albo z bezstopniową skrzynią CVT i ta druga opcja trafiła się w egzemplarzu, który dostałem do jazdy. Wybierając Elantrę z tym układem napędowym, można oczekiwać takiego przyspieszenia od 0 do setki. A takiego 90-140 km na godzinę. Wyraźnie widać, że nie mamy tutaj do czynienia z samochodem zbyt szybkim i osoby poszukujące ostrych reakcji na wciskanie gazu nie mają co na ten model Hyundai'a patrzeć. Dynamiki nie uważam jednak za wadę Elantry, a za jej cechę, bo samochodem tym bez problemów mogłem podróżować od prędkości miejskich po autostrady. Musiałem tylko rozsądnie podchodzić do niektórych manewrów, ale jadąc zgodnie z przepisami nie było to dla mnie problematyczne i właśnie dla takich kierowców, którzy chcą po prostu na luzie dotrzeć do celu, 1.6 MPI umieszczone zostało pod maską. Takie osoby docenią również obecność bezstopniowej skrzyni, ponieważ CVT zapewnia idealną płynność reakcji bez względu na stopień wciśnięcia gazu. Ta reakcja może nie jest jakaś punktowa i wyrazista, co wpływa też na odczuwalną dynamikę, ale obserwacja prędkościomierza pokazuje, że auto jest trochę szybsze niż się wydaje. W każdym razie nie ma co liczyć tutaj na żadne szarpnięcia czy opóźnienia, gdy skrzynia szuka odpowiedniego biegu. CVT oznacza także występowanie monotonnych obrotów, bo wzrost prędkości nie jest w konstrukcjach tego typu bezpośrednio powiązany z tymi obrotami. Konstruktorzy Hyundai'a całkiem nieźle jednak poradzili sobie z tym, bo przy ostrzejszym przyspieszaniu wprowadzona została symulacja fizycznych biegów i chociaż zwracając uwagę można odczuć, że coś z obrotami jest powiedzmy nie tak, ale fakt zostaje, że auto trudno jest zmusić do monotonnego wycia ze wskazówką pod czerwonym polem i to jest najważniejsze dla odbioru akustycznego skrzyni. Przyspieszając słabiej, ta symulacja też występuje z mniejszą intensywnością, ale wtedy mówimy o niższych obrotach, a silnik generalnie ma dobrą kulturę pracy, więc i tak nie zwraca się na to uwagi. Całościowo zatem układ napędowy Elantry część kierowców na pewno zniechęci do tego modelu, ale jeśli ktoś poszukuje niewysiloną, 4-cylindrową benzynę, do której przy okazji można założyć instalację LPG, to 1.6 MPI sprawdzi się świetnie. Dopłata do CVT wynosi 7500 zł, ale w sumie pasuje ona do odprężającego charakteru tego modelu, więc jest warta tutaj rozważenia. Testowany egzemplarz w Warszawie zużywał mi średnio 7,5 litra na 100 km, na zwykłych drogach poza miastem były to wyniki lekko powyżej 5 litrów, na ekspresówkach około 6 litrów, a na autostradzie spalanie rosło do 7,5 litra. Na drogach szybkiego ruchu auto prowadziło się pewnie i stabilnie, ale uwydatniało się wtedy jego dosyć przeciętne wyciszenie, czy to od nadkoli, czy szumu wiatru od około 110-120 km na godzinę i to kontrastowało z przyjemnym układem kierowniczym.
Przez przyjemny, znowu w tym aspekcie rozumiem dobre zestrojenie do odprężającej jazdy, bo nie ma co liczyć tutaj na sportowe i gwałtowne reakcje. Są one wygładzone, więc w pozycji 0 nie trzeba się pilnować, a zakręty Elantra pokonuje płynnie i pewnie, nie zachęcając zarazem do szaleństw od taki zwykły samochód. Zawieszenie w testowanym modelu jest umiarkowanie twarde, nie ma tutaj bujającego restaurowania w stylu podwyższonych SUV-ów, ale nie ma też żadnego dobijania czy twardych reakcji. Generalnie jest ok i nie męcząco, nawet w dłuższych trasach, pokazywane wcześniej fotele też tutaj się sprawdzają. Układ kierowniczy Elantry oferuje sporą siłę wspomagania, może nie taką jak w najmniejszych Hyundai'ach, ale wciąż skutkuje to sporą lekkością podczas manewrowania, a dodatkowo samochód oferuje dobrą zwrotność jak na nadwozie mające 471 cm długości i 182 cm szerokości. Na parkingach dokuczać może zatem głównie widoczność do tyłu, bo tam jest słabo przez wysoko poprowadzoną linię szyby, a dodatkowo przez obecny za nią niewidoczny bagażnik. Zatem dobrze, że Hyundai po liftingu oferuje kamerę cofania zawsze w standardzie, bo się ona przydaje. Widoczność do przodu jest ok, w Elantrze siedzi się dosyć wysoko jak na auto tego typu, dzięki czemu lekko dostrzec można maskę i ogólnie wyczucie przednich krańców na nadwozie nie jest złe. Kamery 360 stopni, które znalazły się w egzemplarzu testowym, oferują całkiem niezłą jakość, w pełni używalną. Mamy też w ich przypadku rozsądnie dobrane pole widzenia, bez przesadnego rozciągania boków kadru. Jest także pełniący bardziej rolę bajeru widok 3D. Cena, jaką trzeba zapłacić za Elantrę, jest po liftingu niestety wyższa niż przed odświeżeniem, ale idzie za nią również lepsze wyposażenie standardowe, chociażby dochodzą systemy bezpieczeństwa czy wspominana kamera cofania, których wcześniej w podstawie nie było. Bez dopłat oferowane są także pokazywane elektroniczne zegary. Lista wyposażenia opcjonalnego również się trochę zmieniła, bo pojawiły się kamery 360 stopni, ale one zarezerwowane są tylko dla wariantów z automatem CVT i generalnie w Elantrze nie ma zbyt wielu dodatków płatnych ekstra i trzeba z grubsza opierać się o przygotowane przez producenta 3 półki wyposażeniowe. Najrozsądniejsza, jak to zazwyczaj bywa, jest środkowa Smart, bo w Modern jednak kilku rzeczy by mi brakowało w dłuższej perspektywie użytkowania. Z kolei testowany Executive wprowadza pełne światła LED, podgrzewane fotele i kilka innych elementów i jest też warte rozważenia, bo różnica cenowa względem Smarta to 8000 zł, więc nie jest to jakaś przepaść i korzystając z obecnego rabatu producenta wynoszącego 14 000 zł, topową odmianę zgarnąć można z manualem za około 115 000, co jest naprawdę rozsądną propozycją. Auto w wersji Executive i z automatem można mieć też za 1539 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Mówię to o egzemplarzu po liftingu, zdjęcie wynika z braku konfiguratora dostępnego dla wersji po odświeżeniu. W każdym razie ratę taką uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a wpisując uwagę do zamówienia kod Wahacz Free można zgarnąć dodatkowo za darmo podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty na Elantrę wraz z kodem do skopiowania znaleźć można w opisie filmu. Oświetlenie wnętrza w testowanym modelu nie uległo zmianie, czyli z dekoracyjnych elementów mamy wyłącznie LEDową listwę na desce rozdzielczej z dużą możliwością sterowania kolorystyką. A jeśli chodzi o instrumenty pokładowe, to jest to klasyka Hyundaiowa, czyli błękit, który jest odpowiednio jasny i nie ma problemów dzięki temu z czytelnością. Z kolei pod kątem kompletności podświetlenia mam jedno zastrzeżenie, to znaczy sterownik lusterek na drzwiach nie doczekał się swojej lampki, ale poza tym braków nie ma. Za to na zewnątrz lifting przyniósł Elantrze przemodelowane światła z przodu, gdzie uproszczone zostały segmenty do jazdy dziennej. Zostały one też zintegrowane teraz z LEDowymi kierunkowskazami. Wygląda to moim zdaniem naprawdę dobrze. W kierunkach w bocznych lusterkach też siedzą diody. Z tyłu wzór świateł pozostał po staremu, co oznacza naprawdę ciekawie wyglądające te pozycyjne z łączącym je paskiem, a także niestety pozostawienie żarówkowych kierunkowskazów, które nie pasują do otoczenia i wraz z odświeżeniem zdecydowanie widziałbym tutaj LEDy, podobnie jak w podświetleniu tablicy rejestracyjnej. LEDy w przypadku Elantry umieszczone zostały w soczewkach i dostaje się w nich dobry, ale też nie jakiś wyróżniający się poziom jak na statyczne rozwiązanie tego typu. To znaczy moc świecenia wypada ok, też nie mam wielkich zastrzeżeń co do precyzji.
Spójrzmy jeszcze na tylną kanapę. Gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest niestety zdecydowanie gorzej, ponieważ gdy się nawet trochę bardziej wyprostuję, to już moje włosy wyraźnie stykają się z podsufitką. Na szczęście głowa nie wbija się w nią jakoś ostro, więc jest ten kontakt, ale nie cierpiałbym podróżując tutaj w drugim rzędzie. Tunel środkowy jest w Elantrze w umiarkowanym stopniu wystający. Jeśli jednak nikt centralnie siedzieć nie będzie, to pasażerowie po boku będą mieli do dyspozycji rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanego Hyundai'a oferuje 474 litry pojemności. Mamy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, niewielki otwór, to znaczy jak na sedana nie jest tragicznie, nie można oczekiwać cudów po tej bryle, no ale wciąż zbyt duży nie jest, kształty są za to całkiem regularne. Po bokach nie mamy w kufrze żadnych praktycznych dodatków. Występują tam dźwignie do składania oparć. Niestety po ich pociągnięciu nic się nie dzieje. Trzeba albo otworzyć drzwi i te oparcia pociągnąć, albo popchnąć, jeśli ktoś ma bardzo długie ręce. Pod podłogą jest w testowanym egzemplarzu koło zapasowe. Po złożeniu w ten sposób drugiego rzędu siedzeń dostaje się podłogę z wyraźnym uskokiem. Na klapie bagażnika Elantry nie ma żadnego uchwytu ani zagłębienia, aby móc ją zamknąć bez sięgania w kierunku blachy. Mamy za to, co ciekawe, taki element służący do otwierania bagażnika od środka, gdyby ktoś się w nim zatrzasnął, ewentualnie został w tym samochodzie porwany. Podsumowując, Hyundai Elantra to dosyć specyficzny samochód, który jednak dzięki tej specyficzności dla części klientów może okazać się naprawdę ciekawy, a po liftingu stał się on też po prostu lepszy niż wcześniej, chociaż nie ma co tutaj mówić o trzęsieniu ziemi. Doposażona maksymalnie konfiguracja jak testowa nie ma za bardzo sensu, bo jednak siłą Elantry jest też jej niższa cena, ale schodząc trochę z wyposażeniem w dół, a także uwzględniając aktualny rabat, można w tym modelu Hyundai otrzymać dobre auto za nieprzesadzoną cenę. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonej Elantrze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!